Witam. Zapewne wielu z Was zastanawiało się kiedyś, czym różni się torebkowy budyń od kisielu. Przecież oba to głównie skrobia ziemniaczana, z tym, że jeden zalewamy wodą, a drugi mlekiem. Co by było, gdyby zalać budyń wodą? Taki na przykład waniliowy to pewnie by był chujowy. No i te budynie to zazwyczaj nie są jednak owocowe. Kisiele są. Jak zapewne widzicie, tym razem jest inaczej. Mam tutaj świeży i pachnący budyń wiśniowy z cukrem. Został zakupiony przeze mnie w sklepie sieci Auchan za 95 groszy na wyprzedaży. Dobrze, przejdźmy może do porównania opakowań. Przede wszystkim pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że na opakowaniu budyniu jest mniej wiśni. Nie wiem, dlaczego jest mniej wiśni na tym opakowaniu, ale jest to słabe. No jest to w końcu budyń wiśniowy, tak? Dobrze, masa netto. Kisiel 77, budyń 60. No i to jest kolejny aspekt, gdzie budyń przegrywa z kisielem. No jak na razie to budyń wypada blado. I nie mówię tylko o kolorze na opakowaniu, tylko o zawartości tegoż opakowania. Tak, skład. Może to wyjaśni nam różnicę między budyniem a kisielem lepiej. Na pierwszy ogień budyń. Budyń o smaku wiśniowym z cukrem. Produkt bezglutenowy. Składniki: skrobia, ziemniaczana i kukurydziana, cukier, aromat, barwniki, karminy, kurkumina. Może zawierać mleko. Kisiel. Kisiel o smaku wiśniowym z cukrem i witaminą C. Tutaj już witamina C oczywiście na plus. Produkt bezglutenowy. Składniki: cukier, skrobia ziemniaczana, bez kukurydzianej, co ciekawe. Regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat, sól, świetny przewodnik smaku, koncentraty roślinne 0,2%, marchwi i hibiskusa. Niestety nie ma wiśni w tym kisielu wiśniowym, ale myślę, że marchew i hibiskus zrobią robotę. Witamina C, jak już wspomniano wcześniej, oraz maltodekstryna. Również może zawierać mleko. No więc, jak widzimy, kisiel w dalszym ciągu sprawia lepsze wrażenie niż budyń. Należy także pamiętać o tym, że do budyniu potrzebne jest mleko, które należy kupić. Wody nie trzeba kupować, wystarczy odkręcić kran. Oceniając tylko opakowania i składy, można dojść do wniosku, że zakup budyniu jest co najmniej głupotą, ponieważ kisiel wypada lepiej na każdym polu. Przekonamy się, czy tak jest rzeczywiście w praktyce. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Plan jest taki, żeby zalać i budyń, i kisiel wodą i mlekiem. Mam tutaj przygotowane szklaneczki i do roboty. Zarówno budyń, jak i kisiel wykonam mniej więcej zgodnie z instrukcjami z opakowania. Nie będzie to... O tutaj, proszę Państwa, już ciekawostka. Albo nie. Sprawdźmy. Budyń jest bielszy jako proszek. Zaraz to Państwo zobaczą. Przesypmy może po 2 łyżeczki. Co my tu mamy? Budyń, woda. Tak, budyń. Raz. 2. Budyń, mleko. Raz. 2. No trochę zostało. To się przesypie. O. Cyk. Kisiel. Kisiel jest koloru bardziej fioletowego. Z czego to wynika, nie wiem. Może hibiskus. Ciężko powiedzieć.
Dobrze. Tutaj może Państwu pokażę... Kurwa mać. Tutaj może Państwu pokażę z bliska, jak wygląda budyń. Jak wygląda kisiel. No. Ciekawe, ciekawe. Dobrze. Teraz tak. Mleko i woda. Budyń, mleko. Kisiel, mleko. Wypadałoby, żeby było w miarę równo przy rozmieszaniu. Woda. Mamy tutaj wodę z czajnika. No i ciekawostka, budyń po zalaniu już nie jest taki biały. Jak był. No jest to ciekawe. Co by nie było, jest to ciekawe. Budyń z wodą jest mocno różowy. Mocno neonowo-różowy. No, kisiel z mlekiem przyjął taki kolor jak nie wiem, lody o smaku owoców leśnych. Albo inny produkt mleczny o smaku owoców leśnych. Kisiel, woda. Standardowe połączenie. Pierwsza ocena kolorów. Proszę zobaczyć. No, jak widzimy, pewna różnica jest. W ten sposób. Proszę bardzo. No to czas nastawić wodę i mleko i jedziemy z tym koksem. Tutaj jak widać mleko już się pięknie szykuje. Wszystko oczywiście elegancko odmierzone. Zaraz będziemy wlewać. No i ostatni kisiel z wodą. Jak widzicie, wszystkie budynie i kisiele są już gotowe. Ocajmy może wygląd. Od lewej budyń z mlekiem, czyli tak jak jest w instrukcji. Wygląda całkiem ładnie, jest mocno różowy. Kisiel z mlekiem, no to jest największe rozczarowanie tutaj dnia. Wygląda jak jakieś żygi po prostu. To, co miało być owocami leśnymi, jest gównem z lasu. Budyń z wodą. No, zaskakująco dobrze wygląda. Dalej zachowuje taki neonowo-różowy kolor, co jest ciekawe. No i kisiel z wodą, czyli klasyk. Tutaj bez niespodzianek. Ładny kolor. Przejdźmy do smaku. W takim razie zacznijmy może od kisielu. Kisiel z wodą. No oczywiście nie ma tutaj niespodzianek. Przepyszny deser dla całej rodziny z witaminką C. Zdrowy. Budyń, woda. No tutaj już witaminy C niestety nie mamy. Konsystencja jest taka mniej kleista. Dalej jest jednak kleista, nie tak bardzo jak kisiel. W smaku dosyć płaski. Powiedziałbym, nie ma takiej kwaskowości jak w kisielu. Tutaj czuć, że to miał być jednak budyń. No, ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma się co dziwić. Jest to w końcu budyń. Tylko że z wodą. Nie jest to jakieś chujowe, no ale nie jest to jednak zwykły kisiel. Kisiel, mleko. No tutaj jest największy strach. Wygląda jak gówno. Smakuje jak
No też jak gówno, powiem wam. Jest słodkie. Mało wiśniowe. No, nie róbcie kisielu z mlekiem, tak wam powiem. No i budyń z mlekiem to już jest klasyk, wiadomo. To znaczy, w sumie nie klasyk, bo nigdy tego nie jadłem, ale no to tak miało być, więc nie ma szans, że to będzie niedobre. No i jest dokładnie tak, jakbyście się mogli spodziewać, budyń z mlekiem. Tylko, że trochę wiśniowy. No nie jest kwaśny, tak jak kisiel. No taki mleczny jest w sumie. No. Budyń, jak to budyń? Dobry. Tak, to było porównanie kisiel, budyń, mleko, woda. Obyło się bez niespodzianek. Jak jest napisane, że ma być z wodą, to ma być z wodą, a jak jest napisane, że ma być z mlekiem, to ma być z mlekiem. I oni tam jednak wiedzą, co robią. No, nie róbcie tego w domu. Jeśli podobał wam się ten filmik, subskrybujcie. Polecam także użytkownika Żadzioc. Jest to naprawdę wybitny koleś. Nagrał on świetny film na temat, jak przyrządzić jajecznicę z pomidorami. Polecam.